Przyszło nam żyć w naprawdę niesamowitych czasach. To jest sklep internetowy, oczywiście w formie demo, który stworzyłem mniej więcej w kilka minut, nawet chyba nie 10, a tak naprawdę zawiera wszystkie podstawowe informacje, które są potrzebne do tego, żeby zacząć działać ze sklepem internetowym. Oczywiście mam swoje ograniczenia, ale są to tak naprawdę drobiazgi, które powodują, że po dosłownie kilkunastu minutach jesteśmy w stanie mieć działający sklep internetowy. W tym tutorialu pokażę Ci krok po kroku, jak tego typu sklep z pomocą sztucznej inteligencji stworzyć, na jakie elementy warto zwracać uwagę. Krok po kroku przejdziemy teraz przez ten cały proces. Ok, zacznijmy więc od początku. Żeby mieć sklep internetowy, potrzebujesz hostingu, czyli miejsca, w którym będą fizyczne pliki Twojej strony internetowej. Ja osobiście korzystam z Hostingera, mojego bloga oraz wszystkie podstawowe moje serwisy kontentowe właśnie tam przenoszę. Jest to co prawda nowy hostingodawca na rynku polskim, ale bardzo duży i bardzo znany na całym świecie. No i teraz, kiedy wejdziesz sobie na stronę hostinger.pl, klikniesz w zakładkę usługi, to jest coś takiego jak zarządzany hosting dla WooCommerce. Po kliknięciu zobaczysz dwa tak naprawdę dostępne plany. Pierwszy z nich, ten Cloud, który jest tutaj bardzo polecany, on jest bardzo fajny, jeżeli sklep internetowy jest już istniejący, ma duży ruch, kiedy faktycznie dużo się dzieje, kiedy potrzeba dużej mocy obliczeniowej, a jeżeli aktualnie chcemy po prostu zacząć i testować, to tak naprawdę ten plan biznes całkowicie nam wystarczy. Jest tu jeszcze jedna bardzo fajna informacja, bo w ramach tego hostingu dostaniesz też agenta AI, który pomoże Ci stworzyć stronę internetową, o czym już wspominałem, oraz narzędzie do obsługi newslettera, które zaraz pokażę, i darmową domenę na pierwszy rok. Więc przechodząc do koszyka, jak widzisz, w przypadku współpracy na pierwszy rok, na 12 miesięcy, dostaniesz też zupełnie darmową domenę na testy. Przy wyborze cennika na 48 miesięcy dostaniesz dodatkowe 3 miesiące zupełnie za darmo, a co bardzo ważne, w momencie, kiedy dojdziesz tutaj do zakładki kod rabatowy, wpiszesz Geekwork 10, to dostaniesz jeszcze 10% rabatu. Wspomniałem o tym, ale jeszcze wrócę na chwilę do tej poprzedniej strony. Co ciekawe, w obrębie tego jednego hostingu za 15,90 miesięcznie masz możliwość postawić aż 50 stron internetowych. W związku z czym w obrębie jednego hostingu za współpracę na kilka lat, za niecałe 700 zł możesz postawić kilka różnych serwisów, na przykład pod agentów AI, pod sklep internetowy, pod bloga, pod portfolio, czy masę innych ciekawych narzędzi, o których opowiadam w innych tutorialach. Następnie, kiedy mamy już nasz panel hostingodawcy, wejdziemy sobie w stronę. Ja, jak widzisz, tutaj mam już kilka hostingów i kilka domen, które sobie cały czas przenoszę. Klikamy dodaj stronę i wybieramy WordPress. Następnie wszystkie dane, takie jak hasło czy nazwa użytkownika, zostaną stworzone automatycznie, więc tutaj nic nie trzeba kombinować. Teraz tworzymy nowego WordPressa, czyli nową instalację WordPressa. Klikamy dalej. Teraz bardzo ważne, wybierz stwórz stronę internetową z AI, kliknij dalej. Tu możesz wpisać swoją domenę, otrzymasz ją darmową, więc możesz ją po prostu wymyślić teraz adres twojego sklepu internetowego i dzięki temu już ten sklep internetowy od razu będzie działał pod Twoją domeną. Natomiast oczywiście można to dodać w dowolnym momencie, nie jest to skomplikowane. W panelu hostingodawcy Hostinger jest to po prostu bardzo proste. Ja teraz kliknę użyj domeny tymczasowej, żeby po prostu pokazać Ci, jak ta strona będzie działała. No i tak naprawdę to, co bardzo podoba mi się w Hostingerze, to to, że całość tej pracy jest wykonywana po prostu za nas. To, co normalnie wymaga jakiegoś tam klikania, zastanawiania się, konfigurowania, tutaj naprawdę dzieje się jednym kliknięciem. Pokażę też później, jak wygląda kwestia zabezpieczenia naszego konta, instalując SSL-a, czyli taki system do tego, żeby nasza domena była bezpieczna. Pokażę też kilka innych kwestii, które tutaj mogą być dla Ciebie bardzo przydatne, bo tak naprawdę Hostinger oferuje dzisiaj kompleks wszystkich usług, które mogą być potrzebne w momencie, kiedy chcesz stworzyć swoją stronę internetową. W poprzednich tutorialach pokazałem na przykład, jak stworzyć prostą stronę w formie portfolio, pokazałem, jak stworzyć prostą stronę internetową opartą na WordPressie, pokazałem też, jak tworzyć agenta N8N. Tych tutoriali tutaj będzie na pewno jeszcze dużo więcej, ale ponieważ kilka osób w komentarzach prosiło o właśnie pokazanie, jak stworzyć sklep internetowy, no to pokazuję teraz w tej formule. Tam jest też kwestia w Hostingerze możliwość tworzenia strony internetowej bez WordPressa, ale to może stwarzać pewne trudności w zakresie obsługi polskich płatności, tak jak Przelew24 czy Payu, albo konfiguracji imposta. Dlatego moim zdaniem skonfigurowanie WordPressa z WooCommerce'em jest dużo łatwiejsze i dużo szybciej też to pozwoli nam wejść w taki tryb codziennej pracy z naszymi klientami. Jak widzisz, w tle ten system cały czas się instaluje, nasz WordPress z WooCommerce'em się instaluje, damy mu jeszcze chwilę, te kilka sekund i będziemy mogli przejść do konfiguracji. Jak widzisz, nie minęło nawet 2 minuty, a nasza strona jest już prawie gotowa. Na razie mamy skonfigurowanego WordPressa z w pełni działającą domeną, z wszystkimi tymi elementami. No i teraz dwie kolejne bardzo fajne funkcje, które tutaj mamy, no to właśnie tworzenie strony internetowej z pomocą sztucznej inteligencji. No i teraz wymyślmy sobie, że ponownie zrobimy ten sklep internetowy biżuteria. W typie strony internetowej musimy wybrać sklep internetowy, żeby tam doinstalował się WooCommerce. Wybieramy kraj. Zaraz pokażę, dlaczego to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu, że od razu tutaj znaczymy
polska, to na przykład takie elementy jak kwestie, to co normalnie jest bardzo irytujące przy tworzeniu sklepu internetowego, takie jak wybór waluty, jak wybór opisów, języku serwisu, czy jakieś tam konfiguracji takich związanych z tym, jak wygląda na przykład cena w naszym sklepie internetowym, od razu jest automatycznie skonfigurowana. Oprócz tego jeszcze tutaj na dole zmieniamy język na język polski, dzięki temu cała witryna będzie też po polsku, no i teraz możemy w kilkunastu znakach opisać, co chcemy zrobić. No więc ja teraz zrobię dokładnie taki sam opis jak poprzednio, czyli chcę stworzyć sklep internetowy z minimalistyczną biżuterią z kamieni naturalnych. Potrzebuję newslettera, opinii klientów i opisu produktów wraz z ceną. To, co jest fajne, to to, że może nam zabraknąć jakichś informacji, jak tutaj dobrze ten opis stworzyć, więc po stworzeniu takiego dosłownie jednego zdania możemy kliknąć popraw opis. I teraz AI weźmie nasz tekst i dostosuje do wszystkich podstawowych elementów, które będą tutaj ważne. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Stwórz stronę internetową dla sklepu internetowego oferującego minimalistyczną biżuterię z kamieni naturalnych. Strona powinna zawierać sekcję z opisami produktów wraz z cenami, opinie klientów oraz możliwość zapisania newsletter, aby informować o nowościach i promocjach. Wydaje się, że wszystko to, co chciałem stworzyć, jest dobrze pisane w takim określonym prompcie. No i klikamy tak naprawdę utwórz, znowu czekając może 2, może 3 minuty, aż w tle zostanie doinstalowany WooCommerce, aż zostanie skonfigurowana strona główna, wszystkie podstrony i sekcje i zaraz będziemy sobie dostosowywali to do swoich potrzeb. Ponownie, bez żadnych umiejętności programowania, bez żadnej wiedzy co do takich elementów technicznych, krok po kroku w kilka minut taka strona może powstać jako właśnie pierwszy test, pierwszy eksperyment, taka walidacja pomysłu czy idei. No i po kilku sekundach strona internetowa jest gotowa, od razu uzupełniona o wszystkie podstawowe informacje. Mamy 2 banery, mamy produkty, mamy zaproszenie do newslettera, mamy stopkę, mamy górne menu, wszystko wygląda bardzo dobrze, ale osobiście te fonty mi się nie podobają, nie kojarzą mi się one z minimalizmem ani z czymś bardzo estetycznym, więc raz sobie ją zmienimy. Mamy nazwę naszego brandu, gdzie popełniłem literówkę, ale okej. Klikamy edytuj stronę. No i tak naprawdę to, co jest teraz ogromną zaletą, to to, że mamy tutaj edycję klasycznego WordPressa, więc tutaj nie ma żadnej filozofii. Gdybyśmy chcieli wymienić sobie to jedno konkretne zdjęcie w tle, no to tak naprawdę tutaj w szczegółach wszystko się znajduje, więc nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Możemy sobie wszystko spokojnie edytować. Tak jak tutaj po prostu wymienić zdjęcie na nasze, albo gdzieś tam poustawiać inaczej to zdjęcie, co też jest bardzo fajnym elementem do budowania takich widgetów, więc no, bardzo intuicyjne, bardzo proste, bez żadnej dodatkowej wtyczki, bez żadnego sztucznego dodatkowego generowania kodu, wszystko jest oparte na WordPressie. Poniżej mamy te informacje, o których Ci mówiłem, czyli te 2 banery, tu moglibyśmy sobie dodać ich więcej, dodać mniej, te nagłówki po prostu zamiast edytować tutaj zrobić pierścionki, a tutaj zrobić sobie bransoletki i już tak naprawdę będziemy mieli to gotowe. Tu widzimy listę produktów, możemy sobie też skonfigurować, czy ma być ich tutaj więcej, czy mniej, czy napisy mają być duże, czy małe. Wszystko da się tak naprawdę tutaj w bardzo szybki sposób wyklikać, żeby ta strona funkcjonowała. No ale chcemy zmienić, tak jak wspomniałem, co do zasady wszystkie fonty na całym serwisie, więc klikamy teraz na ikonkę WordPress i pojawia nam się konfiguracja wyglądu. Klikamy sobie następnie style. No i mamy typografię, czyli czcionki. No i tu mamy możliwość jakby tych standardowo zainstalowanych wyglądów wszystkich fontów, które są tutaj zainstalowane. Ich oczywiście możemy sobie dodawać więcej, możemy ich sobie zmieniać. To są po prostu te, które standardowo są instalowane, a tutaj mamy elementy konfiguracyjne. Więc załóżmy, że chcemy sobie zmienić te teksty, więc klikamy tekst. Jak mamy domyślnie wybraną prosto, ja sobie teraz wybiorę moją ulubioną, czyli Montserrat, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę. No i od razu na podglądzie zaraz widzimy, co dokładnie się zmieniło. Możemy zrobić ją trochę mniejszą, możemy zrobić ją trochę większą, więc tutaj dosyć łatwo da się skonfigurować całą tą stronę, czy odstępy pomiędzy liniami. No, to będzie dla nas wystarczające, ok. Ale tutaj widzę, że jeszcze któryś z tekstów na odnośnikach się powinien zmienić, więc tutaj też się zaraz to wszystko powinno poodświeżać, kiedy zapiszemy stronę internetową, żeby to wszystko wyglądało spójnie. Więc klikniemy teraz zapisz zmiany, podejrzyj zmiany, no i zobaczymy witrynę. No i tak naprawdę nasza strona internetowa już zaczęła funkcjonować w takim estetycznym, minimalistycznym stylu. Teraz wejdziemy sobie do klasycznej takiej edycji strony internetowej. Tutaj widzimy standardowego WordPressa. Aktualnie jeszcze w momencie, kiedy instalujemy WooCommerce'a, z jakiegoś powodu on instaluje się w języku angielskim, tak automatycznie, ale to bardzo proste jest do rozwiązania. Wystarczy, wejdziemy w zakładkę Cockpit, klikniemy aktualizację i klikniemy po prostu sobie odśwież tłumaczenia, albo zaaktualizuj tłumaczenia, albo po prostu zainstaluj wersję PL
Można to zrobić tym albo tym kliknięciem, efekt będzie dokładnie taki sam. Teraz po prostu przeinstaluję z poprawioną konfiguracją języka polskiego. Damy mu tą sekundę teraz na przejście tego procesu. No i właściwie już po minutce, nawet chyba nie minęło 30 sekund, wszystko mamy gotowe, wszystko zaktualizowane, to też było ważne, żeby zaktualizować i już WooCommerce'a mamy całkowicie w ustawieniach wszystkich w języku polskim. No i teraz ponownie Hostinger proponuje coś takiego jak onboarding, no i to jest naprawdę super funkcja dla osób, które dopiero zaczynają, to mamy tu tak naprawdę krok po kroku informację o tym, co trzeba zrobić, żeby nasza strona internetowa zaczęła działać w formie sklepu internetowego, więc moglibyśmy tutaj sobie spokojnie przejść przez dodawanie pierwszego produktu, no i staniemy przeniesienie do tego, jak dodawać te produkty. Ponownie WordPress moim zdaniem jest o tyle fajny, że jest po prostu łatwy, intuicyjny i prosty. To znaczy, że mamy tutaj produkt internet, mamy zakładkę produkty, możemy stworzyć tytuł tego produktu, nazwijmy to bransoletka mini, tak sobie ją nazwijmy. I teraz ponownie to, co jest bardzo fajne, to w ramach feature'ów, które mamy wbudowanych w WooCommerce'a i WordPressa, ale z pomocą Hostingera, to na przykład tworzenia opisu, czy całych elementów opisów tych produktów za pomocą sztucznej inteligencji. Czyli znowu, nie musimy tworzyć każdego opisu pojedynczo, możemy jednym skonfigurowanym przyciskiem to zrobić. Mamy tutaj też oczywiście zmianę stylu, więc zróbmy sobie teraz, że to jest minimalistyczna bransoletka z kamieni naturalnych. Zróbmy to w ten sposób, klikamy Create, no znowu czekamy kilka sekund i on na tej podstawie zaproponuje nam przygotowane opisy. Oczywiście moglibyśmy zrobić sami, to jest rekomendowane, żeby zrobić to dobrze, ale czemu by się nie wspierać takimi elementami? No i mamy tak naprawdę od razu cały opis tego produktu. Oczywiście no, teraz robię to bardzo szybko, moglibyśmy tutaj dodać konkretne kamienie, czy konkretne elementy, które są tutaj robione i tym formatem się bawić. Pod spodem mamy standardową konfigurację produktu, taką jak właśnie to, że to jest prosty produkt, możemy tu zrobić cenę z promocją, tutaj jest to bardzo standardowy element konfiguracyjny WordPressa, więc możemy sobie pisać, że cenę mamy 99 zł albo 199 zł, a promocyjna cena jest 99 zł i w harmonogramie powiedzmy od dzisiaj do przyszłego tygodnia, dzięki czemu ten produkt od razu będzie wyświetlał się po prostu w naszym sklepie internetowym w takim harmonogramie z taką promocją. Odklikałem od pierwszego do ostatniego, ok. No i teraz możemy jeszcze oczywiście po prawej stronie dodać obrazek. Ja teraz wykorzystam te obrazki z biblioteki mediów, które są tutaj już wgrane, jako taki placeholder. OK i opublikuj. W tym momencie na naszej stronie internetowej już pojawił się pierwszy produkt w naszym sklepie, który oczywiście jeszcze nie wygląda dobrze, ale jakby jest to taki pierwszy krok. Mamy opis, mamy krótki opis, mamy cenę zrebatowaną, mamy możliwość dodania do koszyka. No ale w przypadku sklepów internetowych tego typu, żeby to mogło śmigać prawidłowo, no to oczywiście musimy skonfigurować płatności oraz skonfigurować takie elementy jak na przykład obsługę wysyłki paczek. No więc w tej sprawie, dlatego właśnie WordPress jest taki fajny, bo jest on bardzo uniwersalny i bardzo prosty dla większości osób. W zakładce płatności mamy standardowe predefiniowane te elementy, które są popularne na całym świecie, takie jak właśnie płatności Woo, które pozwalają nam na przykład na Google Pay'a czy na Apple Pay'a podpiąć i skonfigurować i oczywiście w ten sposób też oszczędzamy trochę na kwestiach związanych z kosztami jakby obsługi czy kosztami tych płatności. Możemy też oczywiście wybrać sobie inne opcje, takie jak Stripe czy inne, żeby tutaj skonfigurować, ale żeby to tak naprawdę mogło działać prawidłowo, gdybyśmy chcieli skorzystać z Payu, no to oczywiście musimy wejść na stronę Payu, tam się zarejestrować, obsłużyć sobie taki element, żeby móc z tego korzystać, no bo strona Payu czy Tipeya jest taka najbardziej popularna w Polsce, no i tam tak naprawdę zostaniemy poprowadzeni krok po kroku za rączkę, co należy zrobić. W naszym konkretnym przypadku, gdybyśmy chcieli teraz skonfigurować to z Tipey, no to wchodzimy tutaj powiedzmy do zakładki wtyczki, szukamy oficjalnej wtyczki, która tutaj jest zaraz Payu. Mamy je oficjalne do obsługi płatności, czy musimy pobrać ze strony internetowej? Tak, mamy oficjalną od Payu konfigurację, więc tak naprawdę gdybyśmy tą wtyczkę zainstalowali, tam zostaniemy poproszeni o podanie kodów uwierzytelniających, że chcemy korzystać z Payu, no i tak naprawdę nasz sklep internetowy już może zacząć działać i przyjmować płatności w Payu. Bardzo podobnie będzie w przypadku InPosta, gdybyśmy chcieli wysyłać paczki InPostem,
InPost, no to wybieramy sobie wtyczkę inpost.pl i tam również zostaniemy poproszeni o skonfigurowanie naszej wtyczki z oficjalnym sklepem. Tam wystarczy podać jeden kod autoryzujący i w tym momencie już możemy zacząć przyjmować paczki z obsługą polskiej płatności oraz z wysyłką InPosta. To jest naprawdę bardzo proste i bardzo intuicyjne. No i tak naprawdę cóż, pozostaje nam tylko dodanie takich stron dodatkowych, jak na przykład, które są tu stworzone, jak na przykład newsletter, który możemy sobie oczywiście zedytować. To jest taki banner, który pojawia się na stronie internetowej po kliknięciu przycisku. Aktualnie jesteśmy przekierowani do konkretnego produktu, ale jeszcze jedna właśnie fajna funkcja, którą chciałem tutaj pokazać w narzędziu hostingerowym, to, że mamy też taką zakładkę jak marketing e-mailowy. Jest to usługa Reach, jak tutaj widzimy, i ona, jeszcze z niej nie korzystałem, ale wydaje się być dosyć ciekawa pod tym kątem, że kiedy połączymy tą stronę, to automatycznie w obrębie jedynego narzędzia zostaniemy zachęceni do tego, żeby od razu korzystać z wbudowanych funkcji. Oczywiście moglibyśmy tutaj zainstalować sobie wtyczkę taką jak MailerLite, czy GetResponse, czy masę innych narzędzi, ale po co, skoro możemy korzystać z jednego narzędzia w środku. Jak widzimy, do 100 kontaktów, czyli do 100 klientów, właściwie kosztuje to jakieś grosze, 3,90 do odnowienia, a nawet gdybyśmy sobie poszli powiedzmy pod 500 klientów, no to staje nam jakieś tam 7,99 miesięcznie, czyli w porównaniu do jakiegokolwiek innego narzędzia typu MailerLite czy właśnie GetResponse, no to jest jakaś bardzo, bardzo niewielka kwota, a co bardzo ciekawe, w obrębie tego narzędzia mamy od razu możliwość wspierania się tworzeniem wiadomości z pomocą AI, więc wysyłka tych newsletterów będzie dużo łatwiejsza. No i te narzędzia od razu będą są połączone, czyli nasz sklep internetowy od razu będzie połączony z narzędziem do obsługi klientów, więc to będzie dużo łatwiejsze. No i ponad 3,5 tysiąca maili miesięcznie możemy wysyłać w tym planie za 7,99. Jest jakaś zupełnie pomijalna cena. No i tak naprawdę możemy te maile standardowo tworzyć w oparciu o taki element wizualny. Mamy też wsparcie AI, które można te kampanie pomóc projektować. Ja aktualnie chyba nie mam tutaj wykupionej tej usługi dodatkowej, ponieważ moja baza newsletterowa pochodzi z wielu różnych miejsc, ale zobaczmy, czy przy tym modelu możemy się trochę pobawić. Kliknijmy połącz. No i jak widzisz od razu po stronie internetowej, naszej strony internetowej w zakładce marketing e-mailowy mamy od razu wszystkie informacje o jakby tego, ile mamy maili, ile możemy ich wysyłać, ile mamy subskrybentów, ile zrezygnowało, więc znowu w jednym panelu jest to dużo wygodniejsze. Spróbujemy stworzyć teraz taki nowy formularz kontaktowy. To ma być strona newsletter. No i w tym miejscu stworzył się od razu, jak widzisz, taki standardowy szablon. Oczywiście możemy tu kliknąć jeszcze, żeby dodało się pole imię. Możemy zmienić nazewnictwo tego pola. No i mam od razu automatyczne podłączenie formularza, mamy też dołączenie nowej listy, więc właściwie wszystko śmiga tak, jak powinno. Wygląda to bardzo szybko i bardzo łatwo. Klikniemy zapisz. No i w tym momencie tak naprawdę na naszej stronie internetowej już został utworzony formularz, który taką informację zawiera. Trzeba pewnie tutaj usunąć też ten przycisk, bo jest niepotrzebny, skoro pod spodem pojawia się formularz, ale poszło to bardzo szybko. Jest newsletter, jest pole e-maila i kontaktowego, aby na tej podstawie mieć to od razu w naszym koszyku. Ok, wróćmy na chwilę jeszcze do tych funkcji. Skoro mamy już utworzony formularz, to możemy teraz stworzyć kampanię. No i mamy teraz propozycję, aby utworzyć kampanię. Dobra, utwórz pierwszą kampanię. No, podłącz domenę. Ach, teraz muszę podpiąć jedną z moich domen, tych prawdziwych, które mam. No dobra, czemu nie? Możemy którąś z tych domen wybrać. Tutaj musielibyśmy wybrać domenę, którą wybraliśmy tą darmową przy konfiguracji, żeby to było spięte, bo chodzi o to, żebyśmy mogli wysłać maile z tej konkretnej skrzynki mailowej naszej, krok po kroku. No dobra, 24 godziny, dane nadawcy, możemy uzupełnić, wszystkie dane firmy, takie jak dane kontaktowe, nasze logo, mamy tu też nasz plan, kreator stron internetowych, wszystko mamy. Dobra, zobaczmy, czy możemy teraz utworzyć taką pierwszą kampanię. No i zróbmy, że tutaj to będzie Michał Małpa AI KO, nazwa kampanii, test kampanii, temat, wysyłka pierwszego newslettera. Dobra. No i z pomocą AI możemy utworzyć szablon, więc to wygląda znowu bardzo dobrze. I chcemy zrobić treści edukacyjne. Stwórz e-mail edukacyjny, który pomoże odbiorcom dowiedzieć się czegoś pewnego na temat sztucznej inteligencji. Podziel się pomocnymi wskazówkami oraz krótką historią rozwoju
rozwoju AI. Teraz oczywiście przeskoczyłem z myślenia o stronie internetowej, sklepu internetowego z biżuterią do mojego głównego tematu, bo odkryliśmy tam domenę główną, ale okej, to może idąc dobrym tropem zróbmy tak, jak to powinno być, czyli stwórz e-mail edukacyjny, czy możemy po prostu dowiedzieć czegoś przedmiotnego na temat biżuterii z kamieni naturalnych, podziel się pomocnymi wskazówkami oraz wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji, co tutaj za literówka pielęgnacji? Jak człowiek szybko pisze, to nie zauważa takich błędów. Pielęgnacji złotej biżuterii. Dołączenie praktyczne, które można wykazać od razu. Okej, to zostawmy tak. Utrzymuj przyjazny, ale profesjonalny ton. Okej, lecimy dalej. No i na tej podstawie AI powinien zaproponować tam wygląd i treść tego maila, a my będziemy mogli sobie go spokojnie edytować. No to dajmy mu teraz tą minutę, którą tutaj potrzebuję. No jeżeli dobrze rozumiem, to teraz na tej podstawie na temat tego maila będziemy mogli tutaj po prostu sobie rozmawiać z LLM-em, czyli z sztuczną inteligencją, która na tej podstawie będzie modyfikować czy poprawiać treść naszego newslettera. No i mamy to. Po kilku sekundach jest kolekcja, jest jak dbać o biżuterię, poznaj nasze kolekcje, co nie czczenie, głębokie czczenie, ostrożnie z kamieniami, praktyczna lista kontrolna, kluczowe zasady. No, wygląda to bardzo dobrze. Oczywiście tutaj podstawiam się automatycznie wszystkie dane naszej firmy. Nie podoba mi się trochę to górne menu. Sprawdźmy, jak on sobie z tym poradzi. Usuń obrazek w tle na górnym menu. Zostaw same napisy, kolekcje, poradnik i kontakt. No i zobaczymy, jak on sobie to zedytuje. No i po kilku sekundach zostało to dokładnie wykonane, czyli zostało to menu poprawione. Ciekawe, co się stanie, kiedy klikniemy edytuj zawartość. Ok, no to mamy po prostu tutaj możliwość konfiguracji wszystkich elementów, na których nam zależy, czyli możliwość edytowania tekstu, możliwość zmiany tego obrazu na przykład obrazek, który wygenerujemy tutaj samodzielnie, zmiany wszystkich kolorów i tekstu i przycisków. No wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Niestety widzę, że LLM, ale to już wina LLM-a, ma to taki pomysł, żeby pisać to takimi standardowymi, to się chyba nazywa camel tones albo coś takiego, w każdym razie, że to są tak kapitaliki, nie? Że każda pierwsza litera jest duża, co mnie zawsze irytuje i frustruje i nigdy nie mogę tego wyjaśnić LLM-owi, żeby tak nie robił, no bo tak Amerykanie robią, a w Polsce jest to rzadko stosowane. Ok, klikniemy zapisz zmiany, jako od razu zapisało się jako szablon. Wracamy powrót do czatu, no i klikamy send test email, możemy od razu wybrać do kogo, no to jest jakby na konto, na które jest zarejestrowane moje konto w Hostingerze, no i po wysyłce maila testowego, no właśnie, jeszcze muszą się DNS-y odświeżyć, by to było możliwe, czyli pewnie za jakieś 23-24 godziny będziemy mogli to zrobić. Ok, bardzo fajna funkcja wbudowana, bardzo przydatna, bardzo mi się to podoba, że taką funkcję od razu mamy wbudowaną w to jedno narzędzie. Cóż jeszcze by nam pozostało? Oczywiście po stronie strony internetowej możemy kliknąć edytuj stronę i poprawiać te elementy takie jak nagłówki, jak menu, jak te wszystkie zdjęcia. Wszystko to jest łatwe i intuicyjne, żeby sobie to dostosować, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Tutaj na przykład sobie teraz zmieniliśmy wielkość przycisku produktów, które są w promocji. Możemy sobie tutaj dobrać kolory, tło, teksty, on sales batch. No wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o taką prostą konfigurację strony internetowej. Wszystkie funkcje, które standardowo są tutaj potrzebne, mamy zrobione. W dodatku mamy też tutaj wbudowanego takiego agenta, który może nam zarządzać naszą witryną, więc gdybyśmy chcieli cokolwiek tutaj zrobić, jak na przykład właśnie zainstalować SSL, albo co zmienić czy poprawić w kontekście konfiguracji całej strony internetowej, to możemy Kodi tutaj poprosić o konfigurację. A jeszcze na chwilę wracając do samego panelu, bo o tym wspomniałem na początku tego materiału, to w obrębie tej strony internetowej mamy tutaj naprawdę bardzo łatwą konfigurację wszystkich elementów. Na przykład możemy poprzez hosting strony bardzo łatwo dorzucić jakiś plik niestandardowy, na przykład weryfikacyjny do Google Search Console albo do Analyticsa. Jest to łatwe, proste, intuicyjne. Mamy też te wszystkie kwestie związane na przykład z bezpieczeństwem. Teraz tego nie ma, bo nie podpiąłem tej domeny docelowej, więc pokażę Ci na innej stronie. Ona też jest oparta na WordPressie. No i wtedy w zakładce bezpieczeństwo
mamy na przykład możliwość jakby bardzo łatwej instalacji certyfikatu SSL, czyli zabezpieczenia tej strony internetowej, łącznie z tym, że możemy wymusić, żeby strona ten HTTPS robiła. No i standardowo skonfigurowania tego na innych hostingach jest irytujące, frustrujące i męczące, a tutaj właściwie jednym kliknięciem mamy to od razu zrobione i jest ta funkcja tam zmieniona. Tak samo jak konfiguracja SSL-a, czy te wszystkie inne elementy tutaj się pojawiają, jak na przykład kwestie właśnie związane z weryfikacją bezpieczeństwa, tego czy coś na naszej stronie się nie dzieje, czy od razu informacje o wydajności takiej podstawie analitycznej naszej strony internetowej, czyli co tam dokładnie się działo, skąd był ruch. Wszystko to od razu mamy wbudowane bezpośrednio w panel hostingodawcy. Jest to naprawdę coś, co myślę, że jest ogromną różnicą, bo szczerze powiedziawszy nie spotkałem się z tak intuicyjnym i prostym panelem. Dla osoby, która jest osobą nietechniczną, tu wszystko można znaleźć bardzo szybko i bardzo łatwo, jak na przykład właśnie samą też prędkość strony internetowej, analityki. Wszystko krok po kroku jest tutaj zrobione tak, żeby strona działała łatwo i sprawnie, tak samo jak właśnie konfiguracja maila, żeby w ramię tej domeny od razu móc pisać maila. No naprawdę, nie mam uwag. Bardzo cieszę się, że Hostinger postanowił ze mną współpracować, bo mogę odkrywać tutaj wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli interesuje Cię jakikolwiek tutorial, czy chciałabyś, żebym zrobił coś więcej na temat tych stron internetowych, czy właśnie konfiguracji tego z agentami opartych o sztucznej inteligencji, na przykład to, aby produkty dodawały się automatycznie z hurtowni, integrowały pomiędzy różnego rodzaju systemami, no to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, daj znać, a ja postaram się przygotować więcej tutoriali na ten temat. Tymczasem dzięki, do zobaczenia, cześć, na razie, pa!